Szanowni Państwo, jakiś czas temu na jednym z azjatyckich portali sprzedażowych wypatrzyłem ciekawe rozwiązanie do połączeń kołkowych. Długo przymierzałem się do widocznego tutaj zestawu, aż niespodziewanie odezwał się do mnie przedstawiciel Banggood i zaproponował przetestowanie tego sprzętu. Po kilku miesiącach użytkowania mogę coś więcej na jego temat powiedzieć. A dla osób zainteresowanych przyrządem w podpisie pod filmem kod rabatowy. Zapraszam na materiał. Przystawka zapakowana jest w niemałą walizkę, ale rzeczywiście zestaw ma dosyć sporo elementów. W woreczkach znajdziemy drobne części, w tym przede wszystkim śruby montażowe. Główny element widzimy po środku. Zamontowany na nim jest rząd 5 prowadników wierteł o średnicy 8 mm. Można go wymienić na dołączone do kompletu zestawy prowadników o średnicy wewnętrznej 6 lub 10 mm. Ponadto mamy dwa dodatkowe elementy, które po zamontowaniu do głównej części pozwolą na umiejscowienie przyrządu na płycie i wycentrowanie środków otworów. Znajdujemy 3 wiertła do drewna miękkiego o średnicach 6, 8 i 10 mm oraz odpowiadające im ograniczniki. Co prawda w walizce jest miejsce na ich ulokowanie, ale mi niewygodnie się je stamtąd wyciąga, dlatego trzymam je w woreczku widocznym po lewej. Mamy też specjalną przydłużkę, która będzie pozwalała nam nawiercać otwory w stałych odległościach. W zestawie jest też klucz umożliwiający ustawianie prowadnika do frezu pod otwory na połączenia mimośrodowe. W czerwonym pudełku zaś znajdziemy też sam frez. Czas zatem zmontować przyrząd tak, aby można było nawiercać otwory doczołowo. Potrzebujemy zatem główną część i dwa elementy pomocnicze. Jeden z nich, ten zawierający prowadnik do frezu, przykładamy do głównego elementu tak, aby śruby przeszły przez dwa podłużne otwory, a przy znajdującej się po jednej stronie skali pojawiła się strzałka. Z kolei drugi element zawierający dociski montujemy od przodu stroną sfazowaną w kierunku części głównej. Do połączenia elementów wykorzystujemy śruby, podkładki, nakrętki oraz klucze imbusowe dołączone do zestawu w woreczku. Dwie złote nakrętki, które dociskają jeden z dodatkowych elementów do części głównej, można poluzowywać, a dzięki temu można tę część przesuwać i ustawiać pożądaną odległość między osią otworów a brzegiem materiału. Dzięki temu możemy łatwo wypozycjonować prowadniki. Te dwa elementy przyrządu nie przemieszczają się między sobą zupełnie swobodnie. W części środkowej powierzchnię przylegania stanowi swego rodzaju tarka, dzięki czemu elementy nie będą skręcać się względem siebie. Jednak przez to dwa kolejne ustawienia przyrządu są odległe od siebie o 2 mm. Dlatego na prostopadłym elemencie znajdujemy blaszkę o grubości 1 mm, która pozwala nam skracać odległość między środkiem otworu a płaszczyzną docisku o 1 mm. Zaraz zademonstruję, na czym to polega. Przykładowo, jeśli chcemy nawiercić otwór w środku czoła płyty o grubości 18 mm, czyli oś otworu ma się znajdować 9 mm od płaszczyzny docisku, ustawiamy na przyrządzie odległość 10 mm i zostawiamy założoną płytkę
Minimalnie jesteśmy w stanie ustawić płaszczyznę dociskową w odległości 4 mm od osi otworów prowadzących wiertło. Maksymalna odległość z kolei to 80 mm. Dokładność lokalizacji otworu wynosi 1 mm. Warto zauważyć, że na przyrządzie widać, gdzie znajduje się oś wiercenia. Jak już wspomniałem, możemy bez problemu wymienić rząd z prowadnikami wierteł. Wystarczy odkręcić tylko 2 śruby po bokach, zdjąć jeden rząd i założyć drugi. Możemy oczywiście wymieniać sam prowadnik. Przy każdym z nich znajduje się mała śrubka z łbem sześciokątnym, a niezbędne do wszystkich operacji klucze imbusowe, jak wspomniałem, są w zestawie. Nie ma problemu z ustaleniem, którą stroną ustawić płytkę z prowadnikami, bowiem boczne śruby i otwory na nie są ustawione niesymetrycznie. A co gdy chcemy nawiercić otwory pod kołki do połączenia prostopadłego wzdłuż krawędzi płyty, do tzw. połączenia typu L? Wystarczy element z dociskami zamiast do części głównej przykręcić do części z prowadnikiem frezu. Warto zauważyć, że jeśli wcześniej nawiercaliśmy otwory w czole płyty, to odległość jest już ustawiona właściwie. No to zobaczmy to w praktyce. Połączmy w literę L 2 płyty o grubości 18 mm. Ustawiam odpowiednią odległość do osi otworu. Montuję na materiale przyrząd tak, aby licował z brzegiem płyty. Ponadto pokażę, jak korzystać z dodatkowej szyny, aby otwory nawiercać w stałych odległościach. 2 metalowe pręty wsuwamy do części głównej przyrządu, tak aby przeszły pod śrubami montażowymi, które dokręcamy. Na prętach mamy nasunięty mały, ruchomy element z otworami o średnicach 6, 8 i 10 mm. Ustawiam odległość między otworem, który będę nawiercał, a pożądaną lokalizacją kolejnego i dokręcam śrubki. Nie da się tego zrobić bardzo dokładnie, ale wydaje mi się, że jest to i tak wystarczająca pomoc. Jak już wszystko jest ustawione, możemy wiercić. Jeśli chcemy kolejny otwór nawiercić w ustalonej odległości, posługujemy się wspomnianym bocznym elementem. Licujemy jego otwór z odpowiednim otworem wywierconym w materiale i przeprowadzamy przez oba te otwory metalowy kołek, który też jest dołączony do zestawu. No i czas nawiercić otwór w prostopadłej płycie. Przezbrajam przyrząd tak, jak opowiadałem i montuję na płycie, tak aby przyrząd licował z jej brzegiem. Cały czas mam też ustawiony element pozwalający przenosić mi otwory o zadaną odległość, tak jak przy wierceniu w czole płyty. A co jeśli bym przez przypadek coś przestawił? Jeśli mamy nawiercone 2 otwory i chcemy dalej przenosić odległość między nimi, to jest to bardzo proste. Wystarczy poluzować śrubę bocznego elementu. Do jednego z nawierconych otworów należy włożyć kołek, główną część przyrządu nałożyć tak, aby kołek wszedł w otwór prowadzący wiertło, boczny element przesunąć tak, aby licował z drugim otworem i przeprowadzić przez nie metalowy kołek, a następnie zablokować boczny element przyrządu śrubami.
Oczywiście łączenie dwóch płyt czy desek doczołowo jest banalnie proste. Troszkę trudniejsze jest wykonanie połączenia prostopadłego w kształcie litery T. O ile nawiercenie otworów w czole jednej płyty pozostaje takie samo jak do tej pory, to zrobienie otworu na środku drugiej płyty wymaga troszkę pracy. Po pierwsze zostawiamy tylko główny element przyrządu oraz ewentualnie ten boczny pozwalający na nawiercanie otworów w określonych odległościach. Wyznaczamy linię, wzdłuż której otwory będą nawiercane. Następnie wykorzystujemy płytę, w której czole są już nawiercone potrzebne otwory. Wkładamy w nie kołki. Przykładamy płytę tak, aby kołek znalazł się w odpowiednim nacięciu w przyrządzie. Sam przyrząd zaś powinien być umieszczony tak, aby wskaźnik osi otworu pokrywał się z wyznaczoną linią. Przytrzymujemy przyrząd, ponieważ jest płaski, możemy do tego celu użyć ścisku. No i nawiercamy otwór. Pozycję kolejnych otworów jest ciut łatwiej zlokalizować dzięki bocznemu elementowi. Natomiast jeśli przyrząd jest zbyt daleko od krawędzi, by złapać go ściskiem, możemy zamiast niego ustabilizować płytę, w której czole są już nawiercone otwory. Na koniec połączenie mimośrodowe, mimo że sam nie stosuję tego typu połączeń, to jednak dla niektórych może być dużą zaletą istnienie takiej możliwości. Posługując się załączonym kluczem, luzuję prowadnik frezu na bocznym elemencie przyrządu i korzystając ze skali oraz strzałek ustawiam pożądaną odległość środka otworu na mimośród od brzegu materiału. Zakładam przyrząd na materiał, tak jak do wiercenia otworów doczołowych. Warto na frez założyć ogranicznik głębokości. Teraz już nadwiercamy otwór na mimośród. A od góry w czole płyty przez środkowy prowadnik nawiercamy otwór na trzpień. I połączenie gotowe. Czas na podsumowanie. Przystawka jest wykonana zaskakująco porządnie, choć plastikowa walizka nie zwiastuje tego. Dla mnie najważniejszą zaletą w stosunku do przyrządów, z których korzystałem do tej pory, jest fakt, że w przypadku połączeń typu L i doczołowych przyrząd dociskamy do materiału tak, że mamy wolne obie ręce oraz że przyrząd trzyma się pewnie i stabilnie. Kolejna sprawa to fakt, że możemy na przyrządzie nawiercać do 5 otworów obok siebie oraz, że mamy boczny element, który umożliwia równomierne rozłożenie otworów wzdłuż materiału. Na pewno zaletą jest też możliwość nawiercania otworów pod połączenia mimośrodowe. No i oczywiście na plus bogaty zestaw akcesoriów. Jedyne co dla mnie było uciążliwe, to mało wygodny i czasochłonny sposób przezbrajania przyrządu.